Patrzcie, co tu się stało z tą wodą. Że ona jest cała zielona. Tylko jak tam dojść? O, tędy może. Właśnie sobie robiliśmy tutaj zdjęcie. Zaraz jeszcze z drona będziemy robili. No i siema, w drugiej części z Koh Samui. Pierwsze miejsce, do którego idziemy, to jest Silver Beach. Jest to chyba najładniejsza plaża tutaj, według mnie. Może ktoś ma jakąś ładniejszą, jakąś dziką. Dla mnie jest świetna, dlatego chcę wam ją pokazać. No i teraz sobie idziemy zrobić zdjęcie w takim miejscu pięknym, przy takich skałkach. Ale to też wam zaraz pokażę. I co? No ładnie. No dawaj, idziemy. Ale kolor wody? No nie, kiedyś mi się wydaje, że tu było ładniej. Znaczy, nie jest źle, no wiadomo, ale... A tam były te ładne zdjęcia robione, a ty... Ty, ale co się stało z tą wodą? Patrz, jak ona jest zielona. No właśnie. Chodź ją zobaczyć. To właśnie. Ale coś się stało. Przecież ona to normalnie była piękna niebieska woda. Znaczy piasek jest przepiękny, No tak, no. Woda... O, popatrzcie, co tu się stało z tą wodą. Że ona jest cała zielona. Tu się coś stało chyba. Ej, to się musiało chyba skądś coś wylać chyba. Albo, no nie, to nie jest od glonów. A miało być takie ładne zdjęcie. Będzie bardzo ładne. Ciekawe, jak ty tam chcesz dojść. Jak tam się wodą przechodziło. Tu był taki fajny też resorcik, ale widzę, że chyba troszkę padł. No cóż. Lala, jesteś pewna? Ej, ale to zdjęcie się robiło w wodzie. Nie, na kamieniu. Tak? Ja chcę takie na kamieniu. Okej. Ale co tu się stało? No dziwne to jest bardzo. To jest syf okropny. Może z tego statku, co go znaleźli, to się wylało. Możliwe. No dobra, miało być tu trochę ładniej. Zdjęcia będzie trzeba wyciągnąć filtrami. Nic innego się nie zrobi. Ale jak polatałem, to było widać, że to po prostu coś tu przypłynęło, jakaś plama tego. Bardzo brzydko to wygląda, bo to normalnie była tak piękna woda krystaliczna. Biały piaseczek. Ta woda musi być piękna. No ale niestety nie tym razem. Tym razem się nie udało. Będziemy musiała przyjechać kiedyś indziej. No trudno. Czy nie, no ogólnie plaża jest bardzo ładna i tutaj dookoła jest ładnie, tylko po prostu Kolor wody trochę dziwny. kolor wody jest dziwny, ale też tam nie jest taki. Tam nie jest, tylko tutaj jest. No. No, trudno. Jedziemy dalej. Jedziemy teraz do dżungli. Wspinać się na wodospad. Nie A mogę jest tak doczekać gorąco. po prostu, żeby się trochę spocić. Super będzie. No, mi się tak leje, że masakra. Taka podpowiedź dla Was, bo ona mówi, że trzeba iść godzinę na ten drugi wodospad. No tak naprawdę można to wjechać samochodem, także się nie martwcie. Po prostu piszę, żeby parkować na dole i z dołu, no godzinę byście szli na pewno. A my co zrobiliśmy elegancko, także się nie przejmowaliśmy, tylko wjechaliśmy sobie z Lalą do samego końca, bo droga jest normalnie. I widzieliśmy ludzi, którzy idą z buta oczywiście. No ale nam się udało i jesteśmy już praktycznie pod samym wodospadem. Tylko musimy wejść jeszcze na górę, na fajne zdjęcie. Pani nam kazała pojedynczo przechodzić mostkiem. Mówi, że może być akcydent. Nie wiem dlaczego, przecież ten mostek całkiem dobrze wygląda. Tak mi się wydaje. Mieliśmy mieć wyprawę dżunglą, ale coś nam nie pasuje. To chyba nie tutaj. To tu? To nie jest tam? A jest widok ładny? Nie wiem, teraz zobaczymy. Tutaj trzeba pojedynczo chodzić.
No wiem, dlatego idziemy podwójnie. Ej, no Lala, to jest chyba tam się wchodzi, no. Ej, mieliśmy godzinę tutaj iść dżunglą. No. A elegancko sobie dojechaliśmy. To jest mieć samochód albo skuter. No, bardzo dobrze. To tutaj, ale będziemy mieli fotki. Tylko jak tam dojść? O, tędy może. Co? To tutaj, no. Na pewno. Okazało się, że to nie jesteśmy na tym wodospadzie, na który mieliśmy dojechać. Niestety nie ten, musimy szukać dalej. Dobra, jak na razie nasz plan wyszedł w 50%. Nie no, ładnie jest. Ale to nie jest to, gdzie mieliśmy sobie zdjęcie To nie zrobić. jest to miejsce, ale jest ładnie. No, ładnie jest, bo jesteśmy w dżungli. Są wodospady, skałki, wszystko jest fajnie. No ale jeszcze nie tam, gdzie zmierzamy. A było tak, wcześniej mówiłem, że musimy skręcić gdzieś tam, bo było napisane i słonie, i wszystko i tak dalej. Ale pojechałem tam, gdzie kazała Alicja, że nie miał kłopotów i tak to jest Tam, później. gdzie Google pokazał. Tak. Dobra, spotkaliśmy jakichś ludzi po drodze i nas pocieszyli, bo mówią, że idziemy w dobre miejsce. Także zarąbiście. Tylko mamy dość ciężką przeprawę do góry, ale spoko. No, powiem wam, że jest stromo. I to tak na maksa. I tak spotkaliśmy ludzi i mówią, tędy jest dużo lepiej, niż jakbyście szli drugą stroną. Bo tam już jest w ogóle miazga. Musimy tam wejść, tam na samą górę. I tam się to właśnie znajduje taki fajny basen, w którym wszyscy robią zdjęcia. Zobaczcie później. Jeszcze tam mamy kawałek, ale wam mogę powiedzieć, że naprawdę jak tu jedziecie na Koh to warto przyjechać. Sam żeby sobie tą traskę przejść. Fajnie, naprawdę jest spoko. Aż się dziwię, że nie jestem w klapkach. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Nie wiem, ilu z was na przykład oglądało moje odcinki z Ekwadoru. Jak wchodziłem podczas śnieżycy na wulkan na 5000 metrów. Nie w klapkach, ale w adidasach. I to było wszystko dlatego, że po prostu jak kupiłem sobie wycieczkę, to ja nie wiedziałem w ogóle, gdzie ja idę. Ja myślałem, że w ogóle idę na zupełnie inny wulkan. Okazało się, że wchodzimy na drugi albo trzeci najwyższy wulkan w Ekwadorze. On ogólnie miał 6000 metrów. Na górze już było pełno śniegu, była śnieżyca, ale żyliśmy liście koki, cukierki z koką. Tak jak doszliśmy do schroniska na 5000 metrów, to mieliśmy jeszcze dodatkowo herbatkę, też z liści koki. Nie myślcie, że to działa jak drag jakiś, bo nie, wcale nie. To po prostu było po to, żeby ciśnienie wyrównać w organizmie, żeby nie mieć choroby wysokościowej. Tak to działa w Ameryce Południowej. A że oni używają tego do produkcji innej koki, to jest druga sprawa. Ale tam było naprawdę fajnie. Ale teraz mamy wspinaczkę. Wspinaj się. Liny tutaj macie, także nie ma źle jeszcze. Wspinaj się. Tylko nie poślizgnij się. Wejście jeszcze spoko, ale ja nie wiem. Gorzej będzie zejść, no. Zawsze się lepiej wchodzi niż schodzi. No zejście to będzie naprawdę ciekawe. Ja tam sobie dam radę, ale też pomogę. Wejdziesz pierwszy sprawdzić, jak tam jest głęboko. No tam jest na pewno zimno. Ale tu będzie zdjęcie ładne. Tak, to jest No. Tu się robi to zdjęcie. sport. Ja to z drona zrobię. Właśnie sobie robiliśmy tutaj zdjęcie i zaraz jeszcze z drona będziemy robili. Miejsce, które na pewno warto odwiedzić. Ale bym spadł. Warto odwiedzić.
No i widzieliście, jak tutaj wygląda. Naprawdę bardzo, bardzo warto tu przyjść, zrobić sobie zdjęcie z tym widoczkiem. W ogóle dronem, w ogóle jak z drona widzieliście przed chwilą, jaki jest ogromny ten wodospad. I dziewczyna szczęśliwa. Ala, przestań. Fajnie, bardzo, bardzo ładnie. Możemy polecić śmiało to miejsce, co? No serio, bardzo fajnie, ale ciężko chodzić. Żeby nie Piotrkowi nie. Ciężko to będzie teraz. Ciężko będzie chodzić, ale chodzić też było bardzo. Wejść było tak sobie, ale zejść będzie na pewno. Jak ktoś ma taką kondycję jak ja, to... Jak się nie wywalę, to będzie cud po prostu. O, mogła się radzić z zrobić. Co? Jak ja to mogę też zrobić z tyłkiem. Co? Z tyłkiem takim. Nie. Ale się wstydzi. Czego? Ja nie pokazuję tylko. Ale to dla siebie, albo dla mnie. Na pewno. Czekane do kropa. Dobra, idziemy dalej, co? Bo teraz mamy ciężką misję. Ej, i tak w ogóle pamiętajcie, jedźcie samochodem jak najdalej się da. Bo tak naprawdę, jakbyście szli z wodospadu 1 tutaj, to nawet możecie iść 1,5 godziny. Bo jest bardzo daleko, bardzo, bardzo daleko. Ale jak przyjdziecie na samą górę, to już później do góry będzie... Ile się 15 minut? No nie, no 20 może. Może Ale 20. no nie jest źle, tylko po prostu jest stromo dosyć. No stromo się trzeba powspinać czasem, no. Teraz jak się Na nie... pewno nie idźcie w klapkach. No. Jak się nie zrąbię, teraz to będzie cud. Albo ja, Bo i już tym tutaj, bardziej. tutaj już na wejściu się wywróciłem prawie, ale złapałem się. Ja tym Ale było blisko. Jak się weszło, to teraz trzeba zejść. A najgorsza jest końcówka dokładnie, bo na początku jest jeszcze luzik. Ale tu się już zaczyna. Dobra, koniec naszej przygody w dżungli na wodospadach na Koh Samui. Koh Samui. Idziemy do samochodu, jedziemy coś zjeść i ruszamy na prom na Czekajcie, bo Kopangan. Tak, na Kopangan. Tylko najgorsze jest to, że nie wiemy, o którym mamy prom. Bo na internecie są podane różne promy i na każdy jak się klika, to pisze, że akurat nie odpływają. No i nie wiemy właśnie, bo to wszystko wiecie, dlaczego pozmieniane jest i nie mamy takich aktualnych tych. No, ale pojedziemy i najwyżej się poczeka trochę. Tylko ważne, żebyśmy jeszcze czegoś dzisiaj mieli, bo już jest po 15. Ale raczej jeszcze jakiś powinien płynąć. Musimy czekać 3 godziny? 3 godziny, no. 3 godziny na prom. Nie wpuścili nas niestety na 17. Przyjechaliśmy na obiad i teraz musimy gdzieś przejść. Będzie piękny zachód słońca. O, to zachód słońca zobaczymy przynajmniej. Faktycznie, To zawsze jakiś plus. Chociaż wolałbym go już oglądać na Kopanian. No, ja też. Na czym? Na jakiej wyspie? Kopanian? Na jakiej wyspie? Na jakiej? Nienawidzę cię. Ale ja tylko pytam przecież. Strasznie dużo tu jest glonów i plastiku. Nie wiem, co się stało z tą wyspą, serio. Znaczy glony to wiadomo, no glony mogą być wszędzie. Ale jest dużo plastików. Nie no, plastik, no to też z morza przecież jest... No tak, no ale to jest syf. Kurde, ale zachód się ładnie Może jak robi. nie ma turystów, to też się tak nie starają, żeby to tak na bieżąco czyścić. No w dupie mają w sumie. Na szczęście za 20 minut jedziemy już na prom, płyniemy. Tylko najgorsze jest to, że dopłyniemy tam dzisiaj, jak już będzie ciemno i z tego nie będziemy mieli. No, strasznie No, nas... pójdziemy sobie. No tak, no ale... Strasznie mnie ta pani zdenerwowała, że nawet nie wpuściła na tą 17, bo przyjechaliśmy o 16, a on był. Bo odpłynął. Jak siedzieliśmy tutaj, on płynął. Także nie. Oszukali nas. Oszukali, to straszne. Tak się nie robi. No. Zastanawiamy się, ile to tu już stoi. No na pewno długo. Za godzinę odpływamy, ale idziemy jeszcze sobie zobaczyć zachód, bo będzie przepiękny dzisiaj. Ogólnie gdyby nie to, że musieliśmy tutaj czekać 2 godziny, 3 godziny prawie, to 2 godziny już minęły. No to byłoby naprawdę całkiem ciekawie, bo jeszcze będziemy z Kopaniang. Dzisiaj coś z Kopangan. No. Ja nie wiem, czy ja coś źle wymawiam. Ale mniejsza z tym, no wiadomo o co. No, to tam chcieliśmy jeszcze coś dzisiaj zobaczyć. Mamy tam bardzo mało czasu, bo jutro musimy płynąć na Koh Tao już. Bo tam mamy zarezerwowany hotel już na 2 noce, już mamy opłacony, także musimy jechać. Ale czadowo wygląda zachód, wow. Patrzcie w ogóle, jaka tu jest czysta woda. Normalnie dno widać. W ciągu dnia to musi być tak piękny kolor. A tam, gdzie pojechaliśmy dzisiaj na najpiękniejszą plażę, okazała się najgorszą plażą. Powiem wam, że ja tak lubię sobie tak podróżować.
Dla mnie siedzenie w jednym miejscu to jest po prostu strata czasu. Znaczy wiadomo, no teraz muszę posiedzieć, bo no, muszę trenować, no nie mam wyjścia. Miałem kontuzję, to teraz sobie pozwoliłem, a i tak byłem dzisiaj na treningu, jutro też idę na trening i mam zamiar codziennie trenować. Nie będę robił 2 razy dziennie, ale raz dziennie musi być zrobiony trening. Ale jednak w podróży się czuję najlepiej, serio. No ale tak naprawdę w taką normalną podróż to dopiero ruszę w drugiej połowie roku. Chyba że się coś zmieni, a może się zmienić, bo zawsze się może zmienić. No ale raczej jest taki plan, że w pierwsze pół roku walczę i trenuję, drugie pół roku podróżuję. Sprawa wygląda tak, jesteśmy w bardzo fajnych domkach, w fajnym resorcie, ale pani powiedziała nam, że nie ma pokoju. Tutaj zrobiliśmy szachmat i zarezerwowaliśmy sobie na bookingu i jednak się znalazł. Jak nas teraz zobaczy, że to my zarezerwowaliśmy, to się zdziwi. Tak, odesłała nas do innego, że nie, sprawdźcie tam, ale tam nie jest aż tak fajnie jak tu, zresztą, no zobaczycie w dzień, bo To jest mega klimat, te domki po prostu. No, znaczy teraz też fajnie. No. I tutaj jest już samo morze. To będzie świetnie po prostu. No ale tutaj z dzisiejszego dnia to już zobaczycie w kolejnym odcinku. No to moje, że posprzątam sama. Mamy takiego farta. Nie dość, że mamy przy samym basenie, przy samej plaży, gdzie pani nam powiedziała, że no nie ma opcji takiej nawet. Nie, to właściciel mi powiedział przez telefon, że nie ma Ale opcji. nie, ona nam powiedziała, że nie ma tutaj blisko ona żadnych. też ma. A pani nam poszły jeszcze sprzątać teraz. No bo właściciel się zlitował nade mną, bo ja powiedziałam, on powiedział, że w ogóle nie ma opcji, że nie. Mówię, że sama posprzątam, żeby mi tylko dali domek, że ja go posprzątam. Ale trafiliśmy, ale I się czad. zgodzili. To już jest strasznie desperacko z twojej strony, Ale jest to jest późno. super. Jest po prostu mega późno. Jakbyśmy mieli teraz czegoś szukać, jest po 9 już, nie byłoby ciekawie. A jak się tu rano obudzimy, to ja się już nie mogę aż doczekać. To jest nasz domek. Pokażę wam w środku, jak wygląda. Czekajcie, kurde. Ale zrobiłem, teraz mam piasek na nogach. A jak ładnie pachnie, bo teraz pani posprzątały. Taka łazienka. Super jest. Cena 200 zł na noc. Ale jak rano tutaj wyjdę i wam pokażę ten widok. O, tu mamy hamaczek jeszcze. Zarąbiście po prostu. Przy samej plaży. No, znaleźliśmy night market, który jest otwarty jeszcze. Ale nikogo tu nie ma. Ale muzyczka gra dalej. A są tu ludzie jacyś. Jak to właśnie z tymi kwarantannami jest, że nikogo... Zamknięte i tak otwarte. Piękny poranek. Wstałem, Alicja mi przyniosła akurat tosta i kawę, bo wstała wcześniej. I taki widok. Aż nie chce się stąd jechać, ale dzisiaj lecimy na kolejną wysepkę. Dobra, dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Zapraszam na następny. Jak nie widzieliście poprzednich, to też zapraszam. Pozdrawiam. Zostawcie subskrypcję.